Swap po swapie. Swap. Jaki swap po swapie? Swap po swapie. 7065 zł Tak. za umycie kłada. Tak. Bo to gówno. Jedno kosztuje 1000 zł, a są dwie sztuki. Kurwa, to inaczej kosztuje, to inaczej kosztuje, to inaczej kosztuje, a to inaczej kosztuje. Nie możesz mówić, Witek, na filmie, że złap kosztuje tyle. Nie. No i mamy porządek. Teraz możemy kontynuować. Co robisz? Myję kłada. Widzę. Dalej go myjesz. A podpisałem ci się na ramię. Ja ci się podpiszę. Podpisałem ci się na ramię. Znalazłeś, no nie? Chciał się podpisać, nie powiem, że nie, ale go spacyfikowałem. To co? Piotrze, ty jako gospodarz, zarzucasz temat. Jaki? Leonidas, jaki to temat? Nie, to Leonidas, to jest Leonidas na temat, to zarzucę temat. Leonidas, Ja nikt dzisiaj nie ma. Leonidas, jaki to temat? Dzisiaj jest sobota, ale ja dzisiaj nie pracuję. Nie pracuję. A, bo dzisiaj majsterkujesz. Dobra. Leonidas, się udzielać może, nie? udzielać się może, nie? Każdy robi to w swoim sprzęcie. Dzisiaj każdy przy swoim, tak? Dzisiaj każdy martwi się o siebie sam. Tak. Swap po swapie. Swap. Jaki swap po swapie? Swap po swapie. Mamy dwa swapy po swapie i reszta swapów do swapów. Stoją swapy, przyjadą swapy. A co my tu mamy pod kołderką? Piotrze, co tu mamy pod kołderką? O, to jest to. Powiem ci, że ten kurwa z KTM Dobry ten No. nitro, nie? Po swapie. No. Ale masz logo na tym filtrze. Co to za logo? Powiem ci, wygląda jak swastyka trochę, kurde. Für Deutschland. Słuchaj Piotrze, ze względu na to, że pojawia się dużo pytań odnośnie kosztów swapa, a bo ty się nie znasz na kosztach. Nie znam, no. Dobra. Leonidas, ze względu na to, że się pojawia bardzo dużo zapytań odnośnie kosztów swapa, no powiedzmy, jak to wygląda, tak? Na żywym organizmie. Powiedz Ja tak. mogę powiedzieć na Poczekaj, powiedz tak. Powiedz, ile ciebie kosztowało to, co teraz zrobiłeś przy tym kładzie? odnowienie. Odnowienie. Ile? Odświeżenie. Tak. Czy wymienimy wszystkie kwoty, wszystkiego co ja kupiłem? Nie, ogólną kwotę, a ja powiem, co zrobiłeś. Bo wczoraj podliczyłem. Tak? Podliczyłeś? Majster mechanik tutaj myślę, Dobra. że wyjdzie z... Słuchajcie, Leonidas rozebrał kłada, wypiaskował, wymalował, wymienił łożyska, stworznie, takie pierdolety. Dobra, to czytaj. To czytaj. Powiem ci ogólną cenę. Tego co tu stoi. No. 7065 zł. 7065 zł Tak. za umycie kłada. Tak. Dobra. I wyplakowanie. I wyplakowanie. Dobrze, co zrobiłeś? Jeszcze mówię, bo mam wszystko... 7065 zł. 65 zł brutto. Tak, dobra. Ci jadę. Jedź. To jest zrobione, a później ci powiem co jeszcze można. Dobrze. zrobić. Mamy Klocki hamulcowe. Czekaj, robota za 7 koła. Tak. Klocki hamulcowe 195 zł. Nie? No. Cynkowanie, czy tam galwanizacja jak to woli 150 zł. Malowanie 900. Czekaj, galwanizacja, cynkowanie to śruby, ośka. Tak, wszystko tak, ewentualnie. Tak. Dobra. Później masz malowanie. 900 zł. Malowanie proszkowe. Proszkowe, tak. Dobra. Piaskowanie, to tam ja załatwiłem 400. Mhm. Później masz lusterka nowe 160. Zawieszenie tam przód, czyli te wszystkie podzespoły, takie pierdoły. Drążki, Raczej stworzenie. nie, Tak? to są same wahacze. To są końcówki te plastikowe, to zestaw naprawczy kosztuje 480 zł. Ale który to zestaw? No to masz wszystkie takie tam w środku plastiki, te No metalowe. to dobra, do wahaczy, tak? Ale tutaj końcówki wahacza 274 zł. Dobra, mów dalej. Krzyżak z tyłu musiałem mieć nowy. No. Jeden na sztuka, lewa strona dostępna tego nowego 730 zł. 700 zł krzyżak. Tak. Dobra. Łańcuch nowy 310 zł. Okej. Łożyska ośki z tyłu 178 zł. Dobra. Malowanie plastików, bo ja malowałem plastiki głowowe, to jest cena kosmos 750 zł. Okleina po znajomości, tam ze wszystkim zaklejem 1000 zł. Mhm.
Odpowietrzniki hamulców. Odpowietrzniki hamulców, czyli te pizdryki. Te pistryki. Te małe gówna. Te małe gówna. Te srebrne. Te srebrne. To masz 2, 4, 6. Tak? 6, no. 140 zł. Łożyska wahacza 165 zł. Ślizg hamulca, gdzie u nas w Polsce kosztuje 300 zł, ja kupiłem to, powtarzam, na AliExpress. Ślizg łańcucha. Tak, wahacza tam. No. Masz tutaj to. No. U nas kosztuje 300 zł, ja to kupiłem za 50 zł na AliExpress. Okej. Końcówki drążków tam, nie? 4 sztuki 200 zł. Linka gazu 77 zł. Linka sprzęgła 75 zł. Łożyska sztycy, wymienione wszystko tam w Gierynie. 80 zł razem. Łożyska na dole, bo wiesz, to jest ten układ kierowniczy, plus ten plastik. No. 80 zł. Plastik przyjechał z Ali, bo też dużo taniej. Już ci mówię, 80 zł. No. Stacyjka, bo wymieniamy i jest wywalone 60 zł. Ale taka prosta statyjka. Czyli to jest od Raptora, nie Piotrek? Masz coś z Yamahy? Silnik Masz jest- coś z Yamahy? Silnik jest z Yamahy. No, dalej. Łożyska kół do przodu 111 zł. Tam są po 2. Tak. No 2 tu, 2 tu, ale to komplet cały kupujesz, czyli tam po pizdryki kosztuje. Zębatka z tyłu nowa 110 zł. Kierunkowskazy, których jeszcze nie ma założonych, które są z homologacją. No takie pizdryki, no. Tak, 60 zł. 4. Je 2, bo z tyłu mam od 9 lampę, więc z tyłu nie ma. Czyli odfiltranie, osłona adapter 103 zł i coś tam, czyli zawleczki, śrubki, pierdoły, doliczymy 200 zł. No. No i wychodzi 7065 zł. Teraz, Dobrze. żeby nie było, jeszcze Ci powiem, żeby nie było, czyli to, tak jak widzisz. Czyli odnowienie kłada. Tak, nie wymieniłem klawek, które już kiedyś założyłem, nie wymieniłem kierownicy, która jest założona już kiedyś nowa. No, kierownica Nie wymieniłem tych, jak to się mówi? Gripów. No gripów, nie zakładałem. No, kierownicę to mówisz sobie wymienić, bo to gówno jest. Ona jest idealna tutaj. O halogenie też nie mówię, to dołożyłem kiedyś, nie? Ale to Tak, tutaj, No. Ten co mi zajebałeś, a ja sobie musiałem kupić. ale ty nie wiesz o tym, że ja ci Ja nie wiem. Nie mówię o felgach, które wiesz dobrze, że we wakacje jakoś kupiłem nowe. No. Felgi nowe, nówki sztuki plus malowanie ze wszystkim, to już nie wliczam w te koszty 2100 zł. No to już Ze śrubami, ze wszystkim. Nie? Czyli jakby policzyć. Ale mówię, to jest koło, nie liczę kół, bo to są rzeczy, które nie wrzucam w koszta, to koszta, które teraz nie liczę o tamtych, nie? Czyli jakby doliczyć koła, to jest dycha. I opony, to masz dychę. Czyli felgi i opony, jak dodamy, to jest Masz dycha. odnowienie, nie? I powiem Ci szczerze, że i jakbyś chciał tłumik został, tłumik jest zostawiony, nie? Dominatora została, jakbyś chciał kupić to 1000-1500 zł, zależy co zakładasz. Zawieszenie nie serwisowałem, bo jest ok. Sobie policz gdzieś koło 2, zależy jak tam liczą, jakie Mówisz o zawieszenie, co masz. amortyzatorach. Mówię o amortyzatorach, nie? Poczekaj, bo on tam krzani. Nie umiesz rozmawiać na słuchawce? No i mamy porządek. Teraz możemy kontynuować. Czyli zawieszenia nie robiłeś, zawieszenie... Nie, zawieszenie jest spoko. Okej. Zawieszenie, czyli to są amortyzatory. Amortyzatory, no, serwis amortyzatorów. No dobra, nie? ugnij go ładnie. Co? Ugnij go ładnie. No wiesz, że to jest wszystko świeże No. jeszcze, nie? Staj, fajnie. I co? Wszystko sztywne jeszcze, takie świeże poskładane. I co? I teraz, jak ja słyszę, wiesz, bo tam mnóstwo zapytań dostaję, ja sam osobiście ogólnie widzę na forach, jak piszą, że ile, a czemu tyle, bo ja nie dam, bo ja tyle, no to nie wiem, no to jak ktoś chce za darmo prezenty robić, to ja dziękuję, nie? Teraz policzyliśmy to, jak ludzie robią swapa na przykład całego, nie? Że koła wszystko zgadzają, to już wyszło dycha, nie? Jak mówię ze serwisu. Z kołami dycha, tak. Dycha teraz. I teraz kupujesz silnik, mówimy tu OMT, o 7. Taki z fabiletem, 9, Piotrek? Starczy? Dycha. W górę. No. No to masz 20 koła, plus teraz zrobienie gdzieś kolektora wydechowego to kosztuje u majstra dobrego, liczmy, z 1000 zł, to masz 21. Robota za swapa ile? Robocizna za swap, czyli tu jest praca mechanika, to zależy od sprzętu.
Nie wrzucaj, kurde, cel, bo zaraz będzie burza. Dobra. Gówna. Wszystko zależy od tego, co będzie robiło. Do tego doloty 3D, tak? To kwestia, no ale wiesz, mówiliśmy tam o 7, a tu jest 9. No dobra, ale doloty trzeba robić, na przykład przy ludzku trzeba robić. Za darmo ci tego nikt nie zrobi, nie? Tak? Doloty. Tu jest 9, no do każdego trzeba dolot zrobić, tak? Niestety. No. I zbiornik pospawać, nie? Czyli jak masz dolot, tu wiadomo, że nie wyjdziesz. Aha, tu jeszcze dodatkowo zbiornik Przychodzi dodatkowe dochodzi, spalenie nie? zbiornika, nie? No to tak, no to jakiś zbiornik to trzeba doliczyć do swapa, tak? No bo to jest robocizna, tak? Wiesz, i jak ja widzę ludzi, którzy przyjeżdżają, że ktoś mi przyjedzie, on jest na przykład na sprzedaż, przyjeżdża, on nie wymyśla i on mi chce uciąć scenę 2000, no to sorry, no to nawet nie mamy o co gadać, nawet niech nie jedzie, bo to nie ma sensu, niech ludzie docenią, że naprawdę ktoś wtyka pieniędzy. Jeszcze tarcze, to są tarcze spoko, jakbyś chciał tarczę kupić, to nie wiem, tam 150, 200 zł za tarczę. No to sobie policz kurwa za tarczę, nie? Zaciski, regeneracja zacisku, ja ci wysyłałem wtedy, nie? U mnie zregenerowanie zacisku jednego kosztuje 250 zł. Okej, No Piotrek, jak... jak ci ludzie zaczną coś pisać, coś wiesz, bez sensu komuś docinać, Niech se policzą, tak? niech se policzy, niech się dobrze zastanowią, nie? A generalnie to powinno być tak, To co ja generalnie godzina mechanika kosztuje tyle i tyle, na słab trzeba przeznaczyć mniej więcej tyle i tyle godzin. Na podstawowy słab. Kurwa, to inaczej kosztuje, to inaczej kosztuje, to inaczej kosztuje, a to inaczej kosztuje. Nie możesz mówić, Witek, na filmie, że słab kosztuje tyle. Nie. Przypuszczalnie Nie wrzucasz tego. mówi. Nie mówimy, bo każdy sprzęt inaczej kosztuje. Jeden przywiezie trupa, drugi przywiezie mi podłogi od Raptora, trzeba będzie stawiać podłogi. Nie, to nie możesz mówić koszta konkretnego. Dobra. Nie możesz mówić koszta. Czyli do tego wszystkiego trzeba sobie doliczyć koszt roboty. Koszt mechaniki. Koniec, kropka. Każdy inaczej. To też nie można, bo później ty wrzucisz na film, nie kryć tego, bo tego nie możesz. Dobrze, ja to powycinam, nie bój się. Już to kurwa widzę. Nie, poważnie ci mówię, bo później wiesz, ja powiem tyle, że Bez cyfry. niech Leonidas powie, że Nie tyle i do wiesz, każdej odbudowy trzeba doliczyć koszty mechanika. Jeden mechanik będzie tyle, inny tyle. ja powiem, że przypuszczalnie u mnie swap MT-07 na przykład kosztuje powyżej 10 000, ewentualnie powiem zakup bazy, kurwa, i wychodzi prawie 50 koła. No 50 koła wychodzi, tak? 50 koła wychodzi kład. No wychodzi kład, bo teraz musisz bazę zakupić. Mój kład gdzieś, kurwa, baza, gdzieś trup kosztuje z 14-15 tysięcy. Zakupisz z papierami, już tak mówię, po linii, mówi o Polarixie 500, do tego mówię ci silnik dycha. Robota majstra przypuszczalnie w tym powyżej, nie wiem, tam 10 koła gdzieś tam, bo tu zależy co. No dobra, 15 tysięcy baza, poczekaj, 15 tysięcy na przykład taki Polaris baza, tak? Do tego 12 tysięcy MT-07. 12 nie. Nie, no. Ja mówię o samym silniku dychę. Dobra, dycha silnik to jest 25, tak? Odnowienie, tak jak mówiłeś, co zrobiłeś, tak? Jeśli chodzi o części plus koła, to jest dycha. No to ale To jest dycha, tak? to jest dycha plus koła. Dobra, to jest 25, 35, tak? I robocizna mechanika, plus jeszcze jakieś ewentualnie rzeczy, które trzeba dokupić. Prawda? I wychodzi około 50 tysięcy, proste. A jeżeli ktoś coś gdzieś ma, nie wiem, i a propos jeszcze czego, jak Wiera kupuje tam, zaczynają się, bo ja bym tego nie zrobił, na przykład na moim przykładzie kupujesz ludzka, tak jak kupuję ludzki No. i robisz sobie na przykład zrobić jakiegoś swapa, wiadomo, że tam 2 lata trzeba przełożyć takie pierdoły. Moim zdaniem jest kupić lepiej ludzka 450 kiedyś, dobrą, ładną, nie jakiegoś gnoja tam. I masz wszystkie części dużo lepsze, w lepszym stanie, tylko ten wahacz wszystko wzmacniasz. No bo masz wahacz już z Plastiki tej masz wszystko strony, ładne, bak, podłogi masz, tak? bak masz 450, bo bak ile kosztuje? 1000 zł starczy? No dobra. To jest 1000 1000 zł za ludzka zbiornik? No. Ja pierdolę. No i teraz kupujesz 260, musisz dokupić, ludzie tak myślą, bo dokupię to, bo wiadomo, no prawda, tak wychodzą takie pieniądze kosmiczne i tak wychodzą, więc lepiej kupić porządną bazę, na tej bazie przerobić tu coś tam pierdoły, majster ma dużo mniej roboty I prościej, szybciej. ulepa 260 za 7000 kupić, gdzie ja stwierdzę, że kupię nowe plastiki do ludzka za 2000, wahacz trzeba przeciąg przerobić, dokręcić już 450 na swoim miejscu, zbiornik trzeba dokupić 1000, niech ludzie zaczną myśleć trochę, doliczyć do tego naprawdę co ile kosztuje, Bo ludzie myślą, że kupią kłada za dychę, kupią silnik tak, za 6, do majster masz będzie 16, spawaj. a majster mu to zrobi za 5.
i będzie miał za 20 000 wkład. Chodzi o to, że zawieziesz do majstra, dupę mu zawracam, majster ma kolejki, weźmie spawaj silnik tylko, rzuć instalację, ja se przypnę, ja se pomaluję, ja sobie zrobię, ja se tamto. Później takie gówno wyjedzie na drogę, co pół się pije, kto ci robił. Idzie reklama. Dlatego Piotrek nie robi takich rzeczy. No więc ja mu się wcale nie dziwię. Nie? Tak. Nie? Ale mówię, takie ciśnienie, pisanie, tak jak do mnie tam piszą, a bo po co, a bo po to. No mówię, moja odbudowa, powtarzam, moja odbudowa. 7065 zł, bez silnika, wymalowanie bez kół, wszystkie łożyska. I to nie jest tak, że po co, tylko jest to zrobione serwis zimą, cały ten, tak wydałbym te pieniądze, po kolei jak łożyska wkładał, mam wszystko na raz, takie I pieniądze. sam robiłeś za 7 koła, tak? Pod okiem majstra. A majster ile wziął? Sam robił. Ja to udostępniałem. A przywiózł... Majster dzisiaj za dużo nie mógł zrobić, bo mu dupę zawracając. A powiedz mi, a przywiózł chociaż 5 ropy na ogrzewanie? A słyszysz, że dobrze tak... No właśnie nie! No właśnie nie! Leo, tam jest stacja benzynowa. Słyszysz? Ale mówię, jak wiesz, wypisywanie, wypytywanie się i takie tam pierdoły. A, jeszcze co, bo No. tutaj się pytają mnie o Polarisa. Czekaj. Czekaj, tutaj zaskoczę ich trochę. A, to gówno. Tak. O, nie wiem na jakim tle, żeby ci to było ładnie widać. To już jest tam przerobione. No. Jedno kosztuje 1000 zł, a są 2 sztuki. 2000 zł, 2 sztuki. Za te 4 główki? Tak, to jest do układu kierowniczego. Jak ktoś Za te 4 główki? Tak, jak ktoś wie, to wie o tym dobrze, że tam są takie dwie rzeczy i zakładamy takie coś z rolniczego, tam nie wiem, 40 zł, możesz to wymienić na takie coś z regulacją. Ja kupiłem, majster mi to zrobił, na AliExpress od Sportmana Polarisa. Takie dwie główki. I zespawaliście? Przerobiliśmy środek, śruba twarda, tego heftnięte, zespawane, zaizolowane. Zakładasz koszt takich 2 sztuk z AliExpress wyszło mi 78 zł. Plus robota majstra. A nie 1000. Za sztukę. Czyli wychodzi 2000 za ten. Więc jak ktoś to chce porobić, to mówię, ja zrobiłem tak, jest ok. Jak nie, to można zrobić niczego. Czyli przyznajesz, że Polaris jest drogi w utrzymaniu. Każdy hopper. Nie. U mnie 2000 zł, chłopie, za 2 drążki, no proszę cię. Czyli przyznasz, że Polaris jest drogi. Ale układ kierowniczy sam ci mechanik powiedział. No ma większy skręt. Ale jest drogi w Ale utrzymaniu, nie, no wiesz, tak? ja mówię o oryginale, bo wiesz dobrze, że o oryginale można a jeżeli sobie pojedziesz i założysz to zamiennik tak zwany, to też da radę i to kosztuje 40 zł i zakłada, że jeździsz, a 1000 zł to chyba kogoś podjęło. Także słuchajcie, swapy nie są tanie. Ale generalnie każdy mówi, że swapy to tanie, będziesz jeździł. A czy nie, i no tak swapa dalej. zrobić, no masz te godziny, nie? Masz gdzieś spokój. Nie ma takiego, wiesz, tam. No. Słabny wychodzi tanie, nie oszukujmy się. Nie wychodzi Znaczy, tanie, nie? Jeżeli ma być dobrze, nie może być tanie. O, dobrze powiedziane. Tak jest. Znaczy dobrze pod względem takim, że są części wymienione, Nie, części jeżeli ma eksploatacyjne, być pomalowane. dobrze zrobiony słab, nie może być tanie. Dobrze zrobiony Tak. słab A co masz na myśli mówiąc dobrze? Wiesz, wymaga wielu godzin pracy. No niestety... O tym mówisz. no i się kurwa dziwią, czemu to wszystko tyle kosztuje. No bo tyle kosztuje, no. Bo tak to wygląda. Ja sam Opona, ile opony teraz kosztują? No kurwa opony są droższe jak do osobówki, no kurwa... No, Słuchaj, ja ci nie powiem wiem, tak. ludzi, kurwa. Ja byłem tu, jak Piotrek robił mojego swapa. Tu, moje Ewo. Sam sobie robiłem. Tu, jak Piotrek robił moje Ewo, to ja tu byłem. Cięcie! Cięcie! A jeszcze teraz jakbyś chciał tak iść grubo robić swapa i sobie kupić jakieś zawieszenie fajne firmowe. Dycha. To se policz taki tak Dycha. zwany Fox, kurwa, dychę i ten. No to chłopie, no. Później ktoś wystawi Ośka. za 90 albo Ośka za 3, poczekaj, długie No dobra, wahacze za 4, tak? No, i ktoś wystawi za 100, za 120, kurwa chyba go pojebał. No jak Tak. go pojebał, jak on ma Foxa, jak ma Hozera, z przodu szerokie wahacz. Mówię teraz do raptorze, ośka z tyłu dominatora, kurwa szeroka. No, Leowici, Nikt nie zakłada. no. Leowici. Więc mnie takie coś, mnie ten temat zaraz dźwiga, tak ciśnienie. Że Słuchaj, ja jeszcze jak widzę dopowiem- to pisanie, kurwa, to mnie normalnie... Dopowiem jeszcze jedną rzecz, jak Piotrek mi składał Ewo moje i byłem przy reprodukcji tego sprzętu, rozumiesz? To ja się za głowę łapałem, ile tam rzeczy trzeba zrobić, ile trzeba posiedzieć, ile trzeba poukładać. Mało tego, dochodzą jeszcze rzeczy, o których się nie mówi, jak uchwyty na silnik laserowo wycinane.
tak? Jak mocowanie silnika, tak? Wyfrezowane, tak Piotrek? Uchwyt na komputer, uchwyt na pompy, uchwyt do uchwytu i one są nie rzeźbione W gdzieś tam. przypadku KTM Zrobienie samego trzeba kolektora. zrobić gaz, Rollgas przerobić, tak, gaz przerobić na cyngiel. na cyngiel. Tak, i tam cała elektronika musi wejść. Tak. Do tego właśnie te wszystkie uchwyty, A wiesz. kolektor jeszcze wydechowy. No kolektor wydechowy wiadomo, że trzeba wyspawać. No ale nie? wiesz, no to nie jest tak, że wyspawasz... Ale to są rzeczy, które są dodatkowo, o których się nie mówi, a uchwyty, oprócz tego wiesz, że ktoś myśli, a bo ktoś kto robi mi swapa, to mi wsadzi silnik, porobi uchwyty. Ale jak są uchwyty laserowo wycinane, tak, później dogięte odpowiednio i tylko dospawane, to one też inaczej wyglądają, inaczej spełniają swoją funkcję, niż kawał blachy, rozumiesz, ze złomu, tak, wywiercony, oszlifowany pilnikiem albo szlifierą i wrzucony. No, Piotr, zgodzisz się ze mną? No tak jest, Czas tak? spawania ramy w przykładzie z rurego centralnego, czy gdzieś tam na złomie znalezione się skończyły. No niestety. Rury muszą mieć odpowiednią twardość, tak? Muszą być odpowiednie zastrzały. To musi wyglądać, musi być wyspawane, a mówię no... No i te plastiki też muszą pasować. Niech ludzie trochę nabiorą szacunku do tych, co sprzedają naprawdę takie naprawdę dopieszczone sprzęty, że jadą do niego, niech mu nie wskakuje na garaż i nie mówi od razu 3000 mniej, tylko naprawdę niech popatrzy, doceni i niech się zorientuje zanim pojedzie, bo... Jak to jest zrobione, czym to jest zrobione, kto to w jaki robił w ogóle, sposób wiesz, jest zrobione, jak są poukładane rzeczy, tak? Jest na rynku kilku majstrów, którzy mają już swoją tą renomę gdzieś wyrobioną i wiemy dobrze jak to jest i naprawdę pytania czy ile, a czemu tyle, albo co tego, no kurde. No. Ja tylko powiem tak, jeżeli ktoś myśli, że umie odkręcać, zakręcać śruby i zna jak działa spawarka, bo kiedyś coś pospawał, tak Piotrze? To niech się za swapa nie bierze. Bo ja nie znam jak spawać. Niech się za swapa nie bierze, bo ja sam wiem po sobie, że to jest po prostu, to trzeba kuźwa myśleć, to nie chodzi o to, że ja umiem sobie pospawać, wygiąć rurkę, to sobie porobię, tak? Ja sam po sobie wiem teraz. Ściągnę instrukcję obsługi, ściągnę, nie wiem, elektrykę i zobaczę i podłączę. Gówno prawda, rozumiesz? To jest gówno prawda. Dolot trzeba zrobić, trzeba go wydrukować, trzeba go przytegować. No ludzie, no słuchajcie, no kuźwa, nie pierdolcie tutaj, tak? Trochę pomyśleć, nie? No. Mówię ci, no ja mówię, no same felgi weźmiesz, kupisz 2000, opony byś chciał kupić, jak korki chyba teraz te dwójki chyba kosztują 2000 chyba, z tego co sprawdzałem ostatnio komplet, nie? No masz 4 koła. I to są części... Dobra, słuchajcie, jeszcze jak do tego dodacie... Świeżo zrobione za kieluby. Nie Kurwa, dokręcone. nie że nowe łożysko, wszystko. Kurwa, kto to robił? Kto to kurwa robił? Dokręć te śrubki. Nie, bo jadą te podwyższenia do kierownicy. A słuchajcie, do tego jak dojdzie właśnie jeszcze serwisowania amortyzatorów, jak dojdzie wymiana mimośrodu, tak? Jak się mówi, mimośród, jakaś ośka, jakieś wahacze, drążki, końcówki, kierownica, sztyca, inne rzeczy, to koszty rosną. Akumulator, kurde, zwykły, tak? 300, 260, 250 zł. Dokładnie, nie? Ja niedawno kupowałem znowu. Się skończył. Obszycie siedzenia 600. Ale mówię, no to już są dodatki. Tak, Piotrek? 600? No, ale takie minimum, nie? Minimum 600, nie? No, obszycie siedzenia. Moim zdaniem... Lusterka 300, grypy 200, klamki po 500, tak? Zależy jakie, wiesz, pompa jakaś hamulcowa, jedna, druga, no kurde. Przewody w oplocie 400, tak? Ja ci mówię, mówimy tu, bo mi się tam pytają, piszą, ja powiedziałem, co ja zrobiłem i co mi ile kosztowało i żona się mnie wczoraj zapytała, czy ta kwota to jest, co wkłada w pompę? Ja mówię, nie. Mogę to przeczyć? Ile? Tak? Nie zabije, nie wytarga. Ty, ona włosów ci nie powyrywa? Co? Ona mówi, to są pieniądze, co wkłada, może Włosów mi nie powyrywa? Cięcie pana kurtłanami. Pokaż tą stacyjkę. Ja też już miałem raz wyciągane z oka. Nic przyjemnego. Yamaha. Się popsuła. Yamaha. Się popsuła. Grizzly Raptor. Nie, Yamaha się popsuła. No. Nie, no stacyjkę wywaliłem, to po co mi mobilizer, nie? Gówno. Jaki morał z tego? Że tak każdy kurwa zapłaci takie pieniądze za serwisowanie chore jak ja od razu i tak tylko kwestia czasu na raty. Bezpiecznej wpłaty.
Tak to wyjdzie, tak to wyjdzie. Nikt Nie, no mówi, wiesz, no. bo to wyjdzie. Części eksploatacyjne są drogie. Raz do roku trzeba wymienić tarczę, 2 razy, 3 razy w roku trzeba wymienić klocki. Jeszcze później mnie czeka wymiana Ale oleju. chyba trochę przesadzi. Proszę? Trochę przesadzi. Jak jeździsz po asfaltach, zrobisz 10 tysięcy w roku, to tak trzeba zrobić, Piotrek. Ja miałem nowe tarcze założone, tak? Nowe klocki. Nowiutkie. Popaliłeś to zanim zacząłeś. Zesrałem, a nie popaliłem. Jak się modyfikuje, kurwa, piec, to się modyfikuje. Łańcuch raz w roku czy raz na 2 lata? Amunicję. Zębatki raz na 2 lata, tak? Jak dbasz, No właśnie, tak? nie dbasz, to wymieniasz. Ja uważam, że taki układ napędowy właśnie to raz do roku trzeba zmienić. 2 zębatki z przodu, 1 z tyłu. Tak się zmienia. Piotrek, tak się zmienia. 2 z przodu, 1 z tyłu. Oczywiście, że tak. Ja wiem, że ty będziesz zmieniał łańcuch raz na 5 lat. Może. Nie zgodzi się z tobą. Tak na podsumowanie, co powiesz ludziom, którzy ciągle zadają pytanie, ile takie coś kosztuje? Zada głupie pytanie, to się bardzo zastanowi, a po drugie niech sobie sprawdzi, bo masz tyle portali i że możesz sprawdzić ile cena, co kosztuje, nie? Mhm. Generalnie ja powiem tak, że Co mogę powiedzieć? No. Jeżeli ktoś ma maszynę wystawioną, przypuśćmy za 50 tysięcy, nie? I on dzwoni do niego i chce kupić i on mu na dzień dobry mówi, że mu da 30, no to sorry, kurwa, to powiem, że zabił od razu takiego, nie? Tak się nie robi, nie? To jest poniżanie, kurwa, moim zdaniem. Znaczy ja uważam, że jeżeli kupisz sprzęt w stylu, nie wiem, Lucek, LTZ i tak dalej, coś takiego i chcesz wsadzić MT-07 i odnowić kompletnie kłada, kompletnie, to między 40 a 50 tysięcy trzeba szykować. 50 trzeba szykować. Mówię, 40-50 tysięcy trzeba szykować. No, Koniec, kropka. Dychę silnik, baza tam z 15, 18, zależy co, czy Lucek, czy co. No i jeszcze, ja już powiedziałem ile to wyszło. Nie? 10 w części. Koła, coś tu oponki, jak będziesz chciał na szosę, a jakbyś chciał zaszaleć i od razu kupić nowe na szosę i nowe w teren, no to tu wiesz mi, że... No to masz 4-5 koła, tak? Mam 2 komplety. No, i felgi tu i tu i takie kupowanie, wiesz, jak ludzie kupują gdzieś tam z promocji, gdzieś tam z Olixa jakieś używane felgi i na szosę chce założyć i później jedzie 120 I go telepie. no. Tak, czekaj, ja to pokażę, jak to się robi. To się nie da, nie? No to mówię Ci, to jest prędzej czy później tak zrobi, że pójdzie do sklepu albo zrobi kup teraz i kupi nowe felgi. A tak to kupuje, to już dobre w wkładzie za 50 koła. Tak? Ale jak chcesz zaoszczędzić, pamiętaj, że wydajesz 2 razy. Ja Teraz co? Kalkulatory w dłoń, Excela odpalać I sobie mogą liczyć. i liczyć. Niech sobie policzą. Ale mówię, moim zdaniem to już mówię, era takie kupowania ulepów, trupów i z tego co swapa zrobić, chyba że umiesz i robisz sam, nie? Zaoszczędzisz na robocie. No nie umiesz. Ja Ci powiem z własnego doświadczenia, wiem, że samemu się to nie uda, bo ja bym pewne rzeczy potraktował Bo z młotkiem, tego to stoi tu a majster. Piotr potraktował to kluczem. Majster robi po drugiej stronie i mnie tu wlał A ja bym to po prostu rozpierdolił kilofem, rozumiesz? pod okiem majstra. Jak nie wejdzie, wiesz o co chodzi. Jak wejdzie. Jak rozbierałem, kazał śrubki rzucać do jednego kartona. Ja powiedziałem, że ja w życiu nie będę wiedział, gdzie co było. A później to wyciągał, A później wyciągłem, segregowałem. bo ja nie miałem czasu. Ale trafił. Cięcie! Trafił. I ten znowu będzie kwitował. Piotrek, a ty jak to skwitujesz? Tak na koniec dla ludzi. Mnie tu nie ma, jest sobota. A, bo ty dzisiaj masz wychodne. Jakie wychodne? Nie? Nie masz dzisiaj wychodne? Jakie wychodne? Nie? Mnie tu dzisiaj nie ma. I tyle. Każdy robi na tyle, co zostało. Natomiast polecamy Mechanika TV. Nie lubię No dlaczego nie? pseudorek. Dlaczego pseudoreklam? Nie, Leonidas? Mój jeździ, twój jeździ, nasze jeżdżą. Słuchaj, Jeszcze jest. Piotrek, wszystko w Legionie jeździ, także mi nie pitol. A najwięcej w Wielkopolsce. Jeszcze. Czemu tu wzięła na mnie? Wielkopolska bogata, to wie. No, widzisz, No pewnie, chłopie, myjesz kłada za 7 koła. a ja co? No. Co ja mogę dzisiaj zrobić, to pozdrowić policję z Rawicza, nie? Tak? Chcesz się pozdrowić? No to serdecznie pozdrawiam, że mnie puścili dzisiaj, bo wyjazdy do mechanika mogły mnie kosztować dużo więcej. Czyli co? Nie, no zachował się dzisiaj jak prawdziwy policjant.
Czyli pozdrawiasz policjantów z Rawicza. Zakończyło się na pouczeniu. Nie przygiąłem pały gdzieś tam dużo, ale Ale przegiąłem. nie spodziewałem się, Będzie. że mi kurwa wyskoczy.